Witajcie serdecznie na kolejnej recenzji SmartMe. Dzisiaj będziemy dla Was recenzować nowy czajnik inteligentny od Viomi. Serdecznie zapraszam. Viomi znamy już od jakiegoś czasu. To jest firma powiązana z Xiaomi, która tak naprawdę jest słynna w tym momencie ze swoich odkurzaczy inteligentnych. Viomi V2 Pro, który miał dość sporo problemów, i V3, który już je rozwiązał, ale od jakiegoś czasu pokazują nam nowe produkty. Mieliśmy już okazję testować ich oczyszczacz powietrza, a dzisiaj testujemy dla Was ich nowy inteligentny czajnik. Jest to kolejny inteligentny czajnik, który zawita w moim domu, więc jestem dość mocno zaciekawiony tym, jak będzie można je porównać. Tak wygląda pudełko, które dostajemy razem z czajnikiem. To, co się rzuca na pierwszy rzut oka, to wyświetlacz. To jest coś nowego, ale do tego zaraz dojdziemy. I Works with Media. Przepraszam, jeżeli to źle wypowiadam. Naprawdę dużo razy się uczyłem, ale to jest ciężkie. Czyli współgra z całym ekosystemem Xiaomi. Z Mi Home, z aplikacją Mi Home i z pozostałymi urządzeniami. Dobra, otwieramy. Instrukcja obsługi na samej górze. Język angielski, aczkolwiek to jest duży plus, bo mój poprzedni czajnik był wyłącznie po chińsku. No i otwieramy i patrzymy, co się znajduje. Ten czajnik dość ładnie zapakowany. Tak wygląda nowy czajnik Viomi. Muszę powiedzieć, że widać tak naprawdę, że on jest bardzo podobny do poprzedniego czajnika Xiaomi, szczególnie ta tutaj listwa taka srebrna, ale jest jakiś taki smuklejszy. Szczególnie ta rączka. Tutaj w poprzedniku mieliśmy jeszcze takie łączenie, on był taki masywniejszy. Ten jest zdecydowanie smuklejszy i tutaj bardzo ładny wyświetlacz. Muszę przyznać, że się ładnie komponuje. Stacja tak naprawdę wygląda tak jak wszystkie inne stacje do inteligentnych czajników. Zacznijmy od kilku informacji stricte technicznych. Czajnik komunikuje się z naszym telefonem po Bluetooth. Tutaj nawet mamy jego ikonkę. Ten wyświetlacz nam pokazuje aktualną temperaturę wody, która znajduje się w środku, i mamy tak naprawdę dwa przyciski. Boil, czyli zagotuj. W tym momencie on zagotowuje wodę do wrzątku, i Warm, czyli mamy możliwość podgrzania wody albo obniżenia temperatury do wody do jednej z 4 wartości. To są płatki dla dzieci, mleko w proszku, kawa i herbata. Sam czajnik jest w stanie pomieścić 1,5 litra wody, jest w stanie utrzymać temperaturę przez 12 godzin, a grzałka to jest 1800 W, więc dosyć mocna. Jeszcze taki plus, czyli to, co lubiłem też w poprzednim modelu. Tutaj ten kabel jest chowany, czyli w zależności od tego, czy macie daleko do gniazdka, czy bliżej, no to nie musi Wam ten kabel po prostu wystawać, możecie go sobie wygodnie schować w podstawce. Jeszcze jedna uwaga stricte techniczna, istotna, czyli duża zaleta w stosunku do mojego poprzednika, wtyczka. Wtyczka jest typowo europejska, nasza, czyli możemy ją sobie wpiąć do naszego gniazdka. Ja miałem wersję taką, że musiałem mieć przejściówkę i niestety, ale te przejściówki są różnej jakości. A gdy czajnik tak naprawdę potrzebuje dużej ilości energii, to one się po prostu topiły. To zresztą zaznaczyłem w jednym z moich artykułów i powiem szczerze, że jeżeli będziecie kupować czajniki elektryczne, kupujcie zawsze bezpośrednio z wtyczką, bo te tak naprawdę wtyczki, które są przejściówkami, mogą być różnej jakości i możecie podpalić sobie dom na przykład, albo mieszkanie, albo Wam się może coś stać, więc czego się nauczyłem na tych czajnikach, zawsze wybierajcie po prostu wersje europejskie. Nie idźcie w wersje chińskie, nawet jeżeli mają jakieś fajne funkcjonalności, bo pamiętajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim. Inteligentny czajnik powinien być inteligentny dlatego, że ma powiązanie z aplikacją. W tym wypadku, tak jak wspominałem, mamy Bluetootha i aplikację Mi Home. To w niej jesteśmy w stanie tak naprawdę sterować czajnikiem. W tym momencie możecie zobaczyć to, co ja, czyli główny panel, który diametralnie różni się od tego, co widzieliśmy w poprzednim modelu. I jest to bardzo duża zaleta na plus, bo Viomi nie szło po prostu kalką przez wszystkie urządzenia, tylko zastanowili się, co i jak powinien pokazywać nam nasz czajnik, i zrobili to naprawdę dobrze. Mi się to podoba, więc u góry widzimy aktualną temperaturę, która jest jakby jasno widoczna i pokazuje nam, jaka temperatura jest w czajniku. Równocześnie
ta temperatura, gdy załączymy czajnik, też pokazuje się na tym wyświetlaczu OLED, więc zawsze wiemy, jaka jest aktualnie temperatura panującej wody. Duża zaleta. Poza tym tak naprawdę mamy kilka opcji, o których Wam wspominałem, o podgrzewaniu wody. Czyli możemy sobie ją podgrzać do jednego z 4 różnych trybów. Więc tutaj widzicie, że to jest kawa, biała herbata, mleko w proszku i płatki dla niemowląt. To są jakby 4 tryby, które możemy sobie ustawić dla podgrzewania. Dam sobie białą herbatę, to widzicie, że w tym momencie on mi zaproponował, że powinna być temperatura wody 80 stopni i jakby proponuję, że tą wodę jest w stanie utrzymywać przez pół godziny. Tutaj po prawej są takie wyjeżdżające kółka, ja sobie mogę to zmieniać. Mogę sobie stwierdzić, że jednak chcę mieć, nie wiem, 2,5 godziny, bo mam znajomych, albo 4,5 godziny, a nie chcę jednak temperatury 80 stopni, tylko 75. Te takie kółeczko, które nam wyjeżdża po prawej stronie, jest bardzo wygodne w korzystaniu. Jest to naprawdę tak rzecz, którą faktycznie ktoś przemyślał i dla mnie kolejny duży plus tej aplikacji. Tak jak wspominałem, no nie możemy zdalnie włączać czajnika, bo to są kwestie bezpieczeństwa. Przyjmijmy na to, że ktoś nam się wbije na nasze konto i zacznie nam grzać wodę. To jest prąd, więc tutaj może dojść do jakiegoś wypadku, więc nie włączymy sobie z poziomu aplikacji czajnika, ale możemy sobie poustawiać nasze parametry i potem tak naprawdę wystarczy, że klikniemy przycisk Warm i ta woda zacznie do tych parametrów się albo podgrzewać, albo obniżać. To, czy ona się podgrzewa albo obniża, to wchodzimy głębiej w ustawienia i tak naprawdę mamy u samej góry warm up to the set temperature albo cool down to the set temperature, czyli ustalamy, że on ma podgrzewać wodę do konkretnej temperatury, czy mają obniżać, czyli na przykład gdy zagotujemy wodę do 90 kilku stopni i on ma ją obniżać do tych 60 stopni. Tutaj mamy jeszcze jedną dodatkową funkcję, Extended Warm-Up, czyli gdy woda jest już zagotowana, to on może dłużej podtrzymać tą temperaturę 45 stopni albo wyższą, żebyśmy mogli po prostu krócej ją podgrzewać. Osobiście tego nie używam, wolę ją zagotowywać wtedy, kiedy jej potrzebuję, ale jak ktoś chce, to może skorzystać. Więc w stosunku do wcześniejszych czajników elektrycznych, to co tutaj zrobiło Viomi w aplikacji, nie licząc tego, że nie ma tego języka polskiego, to powiem po prostu wreszcie to ktoś pomyślał i zrobił tak, jak powinno być. Podsumowując, ten czajnik jest tym, czym inteligentny czajnik powinien być. Tym wszystkim, co tak naprawdę oczekiwałem od jego poprzedniej wersji od Xiaomi, Viomi dopracowało. Jest zdecydowanie, nie wiem, bardziej smukły, elegantszy. Mi się bardziej podoba taka rączka. Ten wyświetlacz bardzo fajnie pokazuje nam temperaturę wody i pokazuje, kiedy ją podgrzewa. Jest to jakby jasne, czytelne, więc w końcu wiem, jaka jest tak naprawdę temperatura w środku i jeżeli, nie wiem, jest w okolicach 90 stopni, to nie muszę podgrzewać, bo nie pamiętam, czy ją zagotowałem, czy nie. 2 przyciski, które są też wygodne, Boil i Warm. No jedyny minus taki, fajnie gdyby to było jeszcze po polsku, no ale dobra, powiedzmy, że już plus taki, że nie jest po chińsku. Sam czajnik tak naprawdę wyglądowo jest bardzo ładny. Mamy go w 2 kolorach, biały i czarny. Ja akurat wybrałem biały. Poza tym sama aplikacja, czyli Viomi nareszcie zrobiła aplikację tak, jak być powinna. To nie jest kalka, za przeproszeniem, nie wiem, z czujnika czy z odkurzacza dopasowana do czajnika, tylko faktycznie ktoś od zera zaprojektował to, jak powinien wyglądać inteligentny czajnik. Gigantyczny plus. I tak naprawdę tyle. Nie wiem, co jeszcze można by zrobić lepiej, żeby ten czajnik był lepszy. Tak jak wspominałem wcześniej, zdalne zagotowanie wody, no ja jestem tutaj na nie. Bo no po prostu z kwestii bezpieczeństwa wolę, żeby to było ręczne, a nie żeby ktoś był w stanie nawet, powiedzmy, wywołać mi pożar przez taką rzecz. Tak naprawdę tyle. Więc jeżeli szukacie inteligentnego czajnika, Viomi to jest bardzo dobry pomysł, to jest bardzo dobry model. Ja go kupiłem akurat na sklepie smartbest.pl i zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, do lajkowania naszych filmów i do oglądania kolejnych recenzji, poradników, felietonów. Trzymajcie się i na razie.